Jak zorganizować protest w kraju, w którym nie wolno protestować? Młodzieżowe protesty połowy lat 80. jednoczyły bardzo zróżnicowane środowiska. Często obok siebie maszerowali anarchiści, pacyfiści, ekolodzy, wierzący, niewierzący, wspierający Solidarność, jej krytycy. Łączył ich negatywny stosunek do ówczesnej władzy. Protesty organizowano albo w związku z jakąś istotną datą, rocznicą, albo w związku z bieżącą sytuacją w kraju. Praktycznie każdy protest miał swój początek na tajnym spotkaniu, na którym ustalano cel, miejsce i czas akcji. Potem pocztą pantoflową, w zaufanym gronie, przekazywano informacje dalej. Kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji o protestach odgrywały materiały papierowe, ulotki, podziemne pisma, niezależne gazetki uczelniane i szkolne. Zdecydowanie najpopularniejszym materiałem, z którego wykonywano wtedy transparenty, były prześcieradła. Prześcieradła wynoszono z domów, z akademików, ze szpitali, a nawet z kuszetek PKP. Co do farby. Nie było wtedy sprayów, więc wszystkie hasła malowano pędzlami i to nie należało do przyjemności, bo to były bardzo toksyczne, śmierdzące farby. Farby industrialne, które ktoś przyniósł z zakładu pracy czy z jakiegoś warsztatu, ale generalnie zawsze jakaś farba się znalazła. Jak już miało się transparent, to trzeba było go jeszcze jakoś bezpiecznie przynieść na miejsce protestu, tak żeby po drodze nie wzbudzać podejrzeń. Można było na przykład zwinięte prześcieradło ukryć w wózku dziecięcym. Sprytnym sposobem było owinięcie się transparentem jak ręcznikiem, a następnie założenie długiego płaszcza. Gorzej było z kijami, na których potem trzeba było rozwiesić transparenty, ale tutaj też kreatywność przychodziła z pomocą. To, że ktoś niósł miotłę, nie budziło wielkich podejrzeń. Na miejsca akcji z zasady wybierano główne ulice, główne place, tłoczne miejsca w godzinach szczytu. Chodziło o to, by w razie konieczności ucieczki móc łatwo rozproszyć się w tłumie. I oczywiście też o to, żeby jak najwięcej osób zobaczyło hasła i mogło spontanicznie przyłączyć się do marszu. Częstym miejscem startowym dla demonstracji były kościoły. W Gdańsku gromadzono się przed Bazyliką Mariacką i przed kościołem Świętej Brygidy. Kiedy ludzie wychodzili z kościoła, często wystarczyło, że ktoś wzniósł okrzyk czy rozwinął transparent, a tłum ruszał za pochodem. Nową, ważną formą akcji w przestrzeniach publicznych w latach 80. były happeningi. Miały one na celu zaciekawienie ludzi, przyciągnięcie uwagi i odświeżenie formuły protestów. O happeningach i performansach jako narzędziach walki z systemem opowiem w kolejnych odcinkach ECS Online.